Witajcie moi drodzy. W związku z tym, że niedawno skończył się 2015 rok, postanowiłam zrobić dla Was taką miniserię filmów, w których opowiem Wam o tym, jacy byli moi ulubieńcy minionego roku. I zacznę może od kosmetyków makijażowych. To będą produkty, których ja używałam wyjątkowo często w 2015 roku, z których byłam bardzo zadowolona, do których chciałabym wrócić lub już wróciłam. Kosmetyki wysokie jakościowo i takie, które z czystym sumieniem mogłabym polecić każdemu. Zacznę od lakierów do paznokci, ale zanim Wam je pokażę, chciałabym tylko zaznaczyć, że ja nie jestem osobą, która lubi paznokcie ozdabiać, także wszelkiego rodzaju wzorki czy cyrkonie to jest rzecz absolutnie nie dla mnie. Całkowicie nie mój styl. Ja najbardziej lubię paznokcie pomalowane na jeden kolor i najczęściej jest to kolor czerwony i takie też lakiery Wam dzisiaj pokażę. Mam tu na myśli dwa lakiery. Dwóch marek. Jeden marki Dior, drugi Estée Lauder. Dlaczego ja je tak bardzo lubię i Wam je polecam? Po pierwsze dlatego, że one bardzo dobrze kryją. W zasadzie wystarczy jedna warstwa, żeby pomalować paznokcie, co ja bardzo lubię, ponieważ jestem osobą bardzo wygodną i nie cierpię malować paznokci. Po drugie, te lakiery bardzo szybko schną, co też jest dla mnie dużą zaletą. I po trzecie wreszcie mają bardzo piękny odcień czerwieni, przy czym Dior jest troszeczkę ciemniejszy, a Estée Lauder jaśniejszy. Ja wiem, że kamera trochę przekłamuje kolory, natomiast wierzcie mi, że to są naprawdę piękne odcienie. Także jeżeli poszukujecie lakieru w kolorze czerwonym, świetnego jakościowo, to gorąco Wam polecam właśnie te lakiery. Ja na początku używałam głównie tego lakieru Dior, ale on mi się skończył, w sensie tutaj na dnie zostało tylko trochę i mi zgęstniał, więc siłą rzeczy przerzuciłam się na ten drugi. Ale oba są naprawdę świetne jakościowo. Tylko z taką drobną różnicą, że ten lakier Estée Lauder jednak troszeczkę mniej kryje niż Dior, także czasami może prześwitywać końcówka płytki paznokciowej. I jeżeli chodzi o ich trwałość, to będzie kwestia indywidualna. W moim przypadku jest tak, że mi większość lakierów bardzo szybko odpryskuje na końcówkach, a jest to związane z tym, że ja po prostu mnóstwo czasu spędzam przy komputerze i ciągle coś robię na klawiaturze i w rezultacie czego ten lakier mi po prostu szybko odpryskuje. Natomiast jeżeli Wy macie inny tryb pracy i użyjecie lakieru nawierzchniowego, to myślę, że nie będziecie miały większych problemów z tym, żeby ten lakier Wam się utrzymywał kilka dni. Na przestrzeni ostatniego roku bardzo często używałam również dwóch podkładów. Pierwszy, Dior Skin Forever. To jest podkład, który ja uwielbiam. Wie o tym każdy, kto ogląda mój kanał. Wielokrotnie o tym wspominałam. Ja go umieściłam na liście 5 najlepszych podkładów do cery mieszanej. Link do tego wpisu znajdziecie w opisie na dole. Wspominałam o nim również w filmie na temat kosmetyków wartych swojej ceny. On się powinien gdzieś tutaj wyświetlić. Także jeśli macie ochotę, to sobie zajrzyjcie. Więc żeby się nie powtarzać, powiem tylko tyle, że to jest rewelacyjny podkład do cery mieszanej, który kryje w stopniu średnim do wysokiego, w zależności od tego, ile go nałożymy. Bardzo długo utrzymuje się na twarzy, ma ładne matowe wykończenie, nie tworzy efektu maski, świetnie nadaje się do wszelkiego rodzaju nagrań, takich jak na przykład filmy na YouTube, dlatego też często go używam. Nie przesusza skóry, moim zdaniem jest to jeden z najlepszych podkładów na rynku, także kupujcie, jeśli tylko macie budżet, ponieważ jest naprawdę świetny. Drugim podkładem, o jakim chciałabym Wam powiedzieć, a którego wyjątkowo często używałam w 2015 roku, jest podkład Clinique Anti-Blemish Solutions, który ja również bardzo, bardzo lubię. To już jest któryś egzemplarz z kolei, jaki sobie kupiłam. I znowu, jest to podkład przeznaczony do cery mieszanej, w kierunku tłustej, kryjący w stopniu średnim do wysokiego, bardzo długo utrzymujący się na twarzy, nie zatykający porów. Jest to podkład beztłuszczowy i bezzapachowy, w tubce, także jeżeli nam się skończy, to możemy sobie ją przeciąć i wydobyć ze środka końcówkę. Jest to również podkład wydajny i tak naprawdę ja używam tych dwóch podkładów naprzemiennie. Zawsze wtedy, kiedy nagrywam film na YouTubie, albo też po prostu na co dzień. Gorąco Wam je polecam. W 2015 roku bardzo często używałam również jednego korektora pod oczy i dwóch do twarzy. Jeżeli chodzi o ten korektor pod oczy, to tak właściwie nie bardzo mam Wam co pokazać,
To jest korektor marki Sisley, ale jak widzicie tutaj już wszystkie napisy się zamazały i nic nie widać. Natomiast to jest korektor przeznaczony do używania w okolicy oczu, który ma gęstą kremową konsystencję, świetnie kryje i dodatkowo ma działanie nawilżające. Nie znalazłam, słuchajcie, lepszego korektora pod oczy o tym działaniu. Uwielbiam go, polecam go każdemu i jest niesamowicie wydajny. Ja go używam już ponad rok i jeszcze mi się nie skończył. On jest dostępny w kilku odcieniach i nakładany za pomocą takiej metalowej końcówki, która dodatkowo może nam pomóc w walce z opuchnięciami pod oczami. Ja go i tak zawsze wklepuję palcami. Natomiast gorąco go Wam polecam. I dwa pozostałe korektory to korektory do twarzy, oba marki Estée Lauder, które, przypominam, kupiłam na wyprzedaży Estée Lauder, o której pisałam na blogu. Link do tego wpisu znajdziecie na dole. I ja te korektory zużyłam na przestrzeni ostatniego roku. Jeden to jest korektor z Double Wear, który nakładany jest za pomocą takiego pędzelka i możemy go używać zarówno do twarzy, jak i pod oczy. I on też posiada filtr, 10. Ma taką rzadką, kremową konsystencję, ale bardzo ładnie kryje i ma ładny, delikatny zapach. Dostępny jest w kilku odcieniach. Ja go najczęściej używałam do twarzy, chyba że nagrywałam jakiś film na YouTube i potrzebowałam większego krycia, to wówczas nakładałam go również pod oczy, ale używany pod oczy w dłuższej perspektywie czasowej może je przesuszać, także to Wam odradzam. A jeżeli chodzi o drugi korektor, to w zasadzie nie jest korektor, tylko można powiedzieć kamuflaż. Też jest dostępny w kilku odcieniach i tak naprawdę znowu nie mam Wam co pokazać, ponieważ on jest już pusty. Także jak widzicie, ja większość tych produktów, które Wam dzisiaj pokazuję, to są rzeczy, które ja już zużyłam, co jakby też jest dowodem na to, że je bardzo lubię. Ten korektor świetnie maskuje wszelkie niedoskonałości, jakie pojawiają się na twarzy. Także jeżeli macie z nimi problem, to gorąco go Wam polecam, ponieważ on nie spływa, długo się na twarzy utrzymuje, świetnie współgra z podkładem. Czegóż więcej oczekiwać od tego typu produktu? Polecam Wam wszystkie 3 korektory. Kolejnym ulubieńcem makijażowym, o jakim chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, jest ten oto pędzel marki Dior. Wy wiecie, że ja mam słabość do produktów makijażowych marki Dior. Myślę, że już wszyscy to zauważyli. Ja posiadam w swojej kolekcji wiele pędzli różnych luksusowych marek, w tym kilka pędzli Dior, ale ten jest moim ulubionym, dlatego że on się składa zarówno z włosia syntetycznego, jak i naturalnego i ta mieszanka sprawia, że można nim nakładać zarówno puder, jak i podkład. Z podkładem jeszcze go nie testowałam, ponieważ ja z reguły nakładam podkłady za pomocą dłoni. Natomiast świetnie się sprawdza przy użyciu pudru wykończeniowego i wówczas tak sobie go wklepuję, że tak powiem, i świetnie makijaż utrwala i z tego względu uważam, że stał się moim ulubieńcem. Także jeżeli szukacie dobrego pędzla do pudru, to gorąco Wam polecam ten pędzel Diora. Maskarą, której używałam wyjątkowo często w 2015 roku, była maskara Lancome Hypnose, o której Wam już kiedyś wspominałam. Pisałam o niej nawet na blogu, we wpisie na temat kosmetyków wartych swojej ceny. Link do tego wpisu znajdziecie na dole. Ja tę maskarę uwielbiam, ciągle do niej wracam. Ma działanie pogrubiające, wydłużające i zwiększające objętość. Może nałożona w zbyt dużej ilości te rzęsy sklejać, co dla niektórych może być wadą, ale nakładana umiejętnie naprawdę pięknie otwiera oko i sprawia, że te rzęsy wyglądają bardzo dobrze. Ja w najbliższym czasie zamierzam zaopatrzyć się w wodoodporną wersję tej maskary, ponieważ jest mi ona potrzebna do kręcenia filmów na YouTube, także przetestuję sobie właśnie tę inną wersję. Natomiast jeżeli Wy poszukujecie świetnej jakościowo maskary, to gorąco polecam Wam właśnie Lancome Hypnose. Korzystając z okazji, chciałabym Wam polecić wyjątkowe cienie do powiek marki Rouge Bonne Rouge, którą znajdziecie w perfumeriach Douglas z serii Kiedy ptaki śpiewają, które posiadają niesamowitą aksamitną konsystencję
drobinki rozświetlające, pięknie rozprowadzają się na twarzy. Dlaczego na twarzy? Ponieważ ja tych właśnie cieni używam nie jako cieni do powiek, tylko jako rozświetlaczy kości policzkowych i mam je niemal w każdym filmie na YouTube. W tym miejscu uważam, że w tej roli sprawdzają się rewelacyjnie, są niesamowicie wydajne i mają jeszcze jeden plus. Nie jest to marka zbyt dobrze w Polsce znana, co ja osobiście bardzo lubię, także jeżeli szukacie takich świetnych jakościowo cieni rozświetlających, to polecam Wam właśnie te marki Rouge Bany Rouge. W 2015 roku wyjątkowo często używałam również dwóch produktów do ust. Mam tutaj na myśli balsam koloryzujący Diora z serii Dior Addict Lip Glow. I ciężko znowu będzie mi pokazać jego odcień, ponieważ jak widzicie, ja go zużyłam. Ale odcień miał koralowy, dostępny jest generalnie w kilku różnych odcieniach i ja w najbliższym czasie zamierzam do niego wrócić, ale już w innej wersji kolorystycznej, czyli różowej. Dlaczego tak bardzo lubię ten balsam? Ja go używałam głównie na noc, kładąc się spać, w rezultacie czego rano budziłam się z brudną poduszką, ale to było dla mnie nieistotne, ponieważ ten balsam, oprócz tego, że świetnie nawilżał usta, to jeszcze nadawał im takiego pięknego kolorytu i jak budziłam się rano, to miałam takie piękne, koralowe właśnie usta, bardzo ładnie zaznaczone i za to przede wszystkim pokochałam ten produkt. Używałam go cały rok, ma piękne opakowanie i oczywiście jest to marka Dior, także kolejny produkt tej marki, który Wam dzisiaj polecam, ale jak widzicie, te kosmetyki się świetnie u mnie sprawdzają, także jeżeli szukacie balsamu do ust dobrej jakości, to polecam Wam właśnie ten marki Dior. A drugim kosmetykiem do ust, którego używałam wyjątkowo często w ubiegłym roku, była ta oto pomadka Chanel, otwierana na tak zwany klik, pochodząca z serii pomadek matowych o welwetowym wykończeniu w przepięknym różowym kolorze. Widzicie w tej chwili stan zużycia oraz to, w jaki sposób ja pomadki zużywam, także one są zawsze ścięte w ten sposób. Trochę zabawnie to wygląda. Natomiast ja tę pomadkę uwielbiam. Ona pięknie podkreśla usta, utrzymuje się na nich kilka godzin, jest bardzo wydajna. Jest, słuchajcie, niewiele marek, które mają tak świetnie jakościowo matowe pomadki jak właśnie Chanel. Ja tą pomadką jestem zachwycona. Jest mi bardzo ciężko kupić kolejny egzemplarz, ponieważ nigdzie go nie ma, ale uwaga, znalazłam coś podobnego w marce Armani, będąc kilka dni temu w Douglasie. Odkryłam, że ta marka ma taką specjalną serię błyszczyków, które zachowują się na ustach jak pomadki. Mają też matowo-welwetowe wykończenie i tam jest taki błyszczyk numer 503, bardzo podobny do tego koloru, także myślę, że prędzej czy później się w niego zaopatrzę. Dwa ostatnie produkty, o jakich chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, to kosmetyki do demakijażu. Pierwszym z nich jest Take the Day Off, płyn dwufazowy do demakijażu oczu i ust marki Clinique, który ja uwielbiam. To jest mój ulubiony produkt do demakijażu. Poświęciłam mu odrębny wpis na blogu, link do niego znajdziecie pod spodem. Jest to produkt dwufazowy, bardzo szybko zmywający makijaż. Nie zamieniłabym go na nic innego i znowu mamy do czynienia z pustą buteleczką. Także widzicie, że te kosmetyki, o których ja Wam opowiadam, to są kosmetyki, których ja bardzo intensywnie używałam i po prostu je skończyłam, bo tak bardzo je lubię. A drugim produktem, który również gorąco chciałabym Wam polecić, jest też produkt marki Clinique, też z tej serii Take the Day Off. I mam tutaj na myśli balsam do demakijażu i znowu, uwaga, to będzie zaskoczenie, jest w środku pusty. Ponieważ oczywiście go zużyłam, także w zasadzie ten dzisiejszy film powinien się nazywać Projekt Denko, ponieważ większość to są kosmetyki zużyte, ale wracając do tematu, ta pomada jest świetna. Ona ma konsystencję takiego nieroztopionego oleju kokosowego, który po zetknięciu z makijażem, z cerą, zamienia się w olejek. Dlatego też można nim wykonać świetny masaż twarzy, genialnie usuwa makijaż, jest produktem niesamowicie wydajnym, bezzapachowym, nieuczulającym. Także jeżeli szukacie świetnego produktu do demakijażu, to myślę, że właśnie znalazłyście. Bardzo go Wam polecam.
Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to by było wszystko. Ja ze swojej strony bardzo Wam dziękuję za uwagę. Dajcie mi proszę znać, jacy byli Wasi ulubieńcy makijażowi 2015 roku. Przypominam, że w opisie pod filmem znajdziecie dokładne nazwy produktów, o których Wam dzisiaj opowiadałam, linki do filmów i artykułów, o których wspominałam w trakcie trwania tego filmu oraz spis wszystkich kosmetyków, za pomocą których wykonałam dzisiejszy makijaż. Bardzo, bardzo zachęcam Was do śledzenia mnie w mediach społecznościowych ze szczególnym uwzględnieniem Snapchata, ponieważ tam jestem najczęściej. Przypominam, że mój nick to Olfaktoria. Zachęcam Was również do klikania kciuków w górę oraz subskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam Was gorąco i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!